Dzień dobry, witam serdecznie na moim kanale. Drzewit kłania się wszystkim oglądającym, tym subskrybującym oraz tym niesubskrybującym. Zachęcam również do subskrypcji mojego kanału i z komentowania, lajkowania i cokolwiek sobie tam wymyślić. Moi drodzy, dzisiaj chciałbym powiedzieć kilka słów na temat smogu elektromagnetycznego. Czym jest smog elektromagnetyczny? e, Jak się przed nim strzec oraz kilka rad takiego podstawowego BHP związanego z użytkowaniem urządzeń emitujących fale elektromagnetyczne. Także, moi drodzy, zaczynamy. Moi drodzy słuchacze, większość z Was, jak sądzę, spotkało się z takim określeniem jak smog. Czym jest ten smog? Smog opanował miasto Kraków i nie chodzi tutaj choćby nawet o tego smoka wawelskiego, tylko raczej o smog związany z zanieczyszczeniem powietrza. Czym też jest smog elektromagnetyczny? Jest to nic innego właśnie jak zanieczyszczenie również tej strefy, tej przestrzeni wokół nas, w której żyjemy, tylko jest to zanieczyszczenie w formie fal elektromagnetycznych. Często zbędne zanieczyszczenie, które powoduje w ludziach, w nas, w otoczeniu e, niekorzystne, wywołuje niekorzystne reakcje, wywołuje różne choroby oraz niekorzystne dla nas samych reakcje. I teraz tak, co powoduje ten cały smog elektromagnetyczny? Skąd on się bierze? W dzisiejszych czasach, gdzie technologia oparta jest głównie na medium bezprzewodowym, wszyscy mamy bezprzewodowe telefony, prawda, które komunikują się ze stacją bazową za pomocą właśnie medium bezprzewodowego, za pomocą eteru, fal często o różnych częstotliwościach i zakresach. Również w domach, gdzie żyjemy, śpimy, odpoczywamy lub relaksujemy się, bardzo często nieświadomie robimy to w otoczeniu właśnie takich emiterów smogu elektromagnetycznego. Takimi emiterami są między innymi routery bezprzewodowe, wszelkiego rodzaju urządzenia bezprzewodowe w postaci telefonów, tak jak wspomniałem wcześniej, jakichś tam tych zegarków, opasek, smartwatchy, które również łączą się czy przez Wi-Fi, czy przez Bluetooth ze swoim telefonem, również telewizory, czyli te smart telewizory, które nie są podłączone na przewodzie, za pomocą przewodu, tylko za pomocą Wi-Fi. Oglądając taki telewizor, on cały czas wymienia komunikację pomiędzy routerem, z którego pobiera prawda, ten sygnał, czy ten film, który oglądamy, czy cokolwiek oglądamy, powodując właśnie smog elektromagnetyczny, który bezpośrednio oddziaływuje na nas, na nasze organizmy, na organizm ludzki oraz często na organizmy naszych sąsiadów, bo niewyłączanie takiego routery o dużej mocy, one promieniują, mimo że są też ściany, jest tam jakieś tam tłumienie wartości tłumienia, ale mimo wszystko, kiedy jest kilka routerów, jesteście obłożeni kilkoma routerami dookoła, czy sąsiadów, czy własnych, często we własnym domu jest kilka routerów po to tylko, aby polepszyć tak zwany zasięg tej sieci. To wszystko powoduje właśnie smog elektromagnetyczny. Żeby zobrazować smog elektromagnetyczny,
możemy to użyć takiej przenośni. Jest to zgiełk miejski, gdzie słychać tramwaje, przyjeżdżające autobusy, setki samochodów, rondo ONZ w Warszawie. Czyli tam jest cały czas ruch, wymiana, wymiana tych informacji. Tak samo możemy to właśnie przełożyć do takiego właśnie smogu elektromagnetycznego, gdzie między tymi urządzeniami jest ciągły ruch, ciągła wymiana tych pakietów, tych informacji, co powoduje, że przechodzący tamtędy ludzie poddani są oraz że smogowi, 2 hałasowi, tak? Co wpływa z automatu niekorzystnie na odczucia, na poczucie, na samopoczucie właśnie ludzkie. E, Takie miasto można porównać z ciszą elektromagnetyczną. To jest tak jak miasto i las. Las w Bieszczadach. To jest taka cisza elektromagnetyczna, spokój, gdzie człowiek, znajdując się tam, wypoczywa, prawda? Dotlenia się, korzysta z uroków, tej całej natury, która nas otacza, a nie wysłuchuje właśnie tych sztucznych, niepotrzebnych, właśnie hałasów, tego zgiełku, miejskiego. Także tak można, zobrazować prosto smog elektromagnetyczny. I teraz, przebywając dłuższy czas w takim smogu elektromagnetycznym, tak samo przebywając dłuższy czas w hałasie, w jakiejś fabryce, gdzie ciągle ktoś piłuje, przejeżdżają wózki widłowe, chodzą maszyny, człowiek czuje się zmęczony. Po kilku godzinach przebywania w takim środowisku niekorzystnym odczuwamy wyraźne zmęczenie. Ten organizm żąda odpoczynku, snu, e, wyciszenia, prawda? Tak samo jest również w przypadku smogu elektromagnetycznego. Jeżeli organizm przez dłuższy czas jest poddawany takiemu działaniu tego smogu elektromagnetycznego z każdej strony, ten organizm również domaga się odpoczynku. On się też broni na początku, a po pewnym czasie zaczyna domagać się wypoczynku i co się dzieje? Dolegliwości, różne dolegliwości, bóle głowy, jako ostrzeżenie, prawda? Bezsenność. Bardzo często ludzie mówią, że nie mogą spać w nocy, nie wiedzą dlaczego. Wyłącz Wi-Fi, wyłącz telefon, wyłącz niepotrzebne wszystkie emitery w domu, włącznie z żarówkami LEDowymi, które również potrafią emitować niepotrzebne fale elektromagnetyczne, które nie są dla nas korzystne. Także, moi drodzy, podstawowe BHP. Idziesz spać, wyłącz wszystko w domu. Wyłącz wszelkie urządzenia, zbędne urządzenia, które mogą emitować fale elektromagnetyczne. Wyłączenie, tak jak powiedziałem wcześniej, to jest podstawa. Jeżeli nie możemy wyłączyć, starajmy się używać urządzeń na przewodach, czyli podłączajmy tam, gdzie jest możliwość ograniczenia tego smogu. Podłączajmy urządzenia na przewodzie. Komputery stacjonarne, jak najbardziej. Każdy z komputerów, czy też laptopy zazwyczaj mają możliwość podłączenia wtyczki do routera bezpośrednio za pomocą przewodu. Wyłączmy te emitery, ten moduł bezprzewodowy, który tam jest, który powoduje również ten smog elektromagnetyczny w bezpośredniej bliskości właśnie nas. Także to są podstawowe rzeczy, które trzeba sobie wdrukować w siebie i próbować je w jakiś sposób egzekwować też od innych domowników czy tam znajomych. Można też, wiadomo, jesteśmy w jakimś miejscu, zawsze można zalecić, poprosić o wyłączenie, nie wiem, Wi-Fi czy tam czegoś, co jest nam zbędne, jeżeli śpimy, prawda? Nikt nie używa Wi-Fi, kiedy śpimy. Także, moi drodzy, takie podstawowe BHP uchroni na pewno wiele istnień ludzkich.
od konsekwencji, a konsekwencje mogą być naprawdę, naprawdę poważne, od chorób, e, poprzez różne dolegliwości, wysychanie oczu, utrata wzroku, stopniowa utrata wzroku. To jest również efekt, w większości efekt działania fal elektromagnetycznych o wyższych częstotliwościach, tak zwanych mikrofalowych. Moi drodzy, w 2000 nie tak dawno, jak przed całą tą akcją zwaną Srowidem, do użytku w 2019 roku oddano, wdrożono, tak zwane nową generację Wi-Fi, tak zwaną nową generację Wi-Fi, to jest Wi-Fi 6, czyli tu już mamy tak zwane 6, nie zaznaczone, o co chodzi. Nie dość, że tu jest 6, to jeszcze to pasmo, które właśnie to Wi-Fi używa, jest również 6-gigowe, czyli już mamy drugą szósteczkę. Tak się dziwnie składa, że wdrożono to przed tym całą akcją srowidową, co powoduje to pasmo? No, to pasmo wykorzystuje wszystkie dotychczas używane pasma, czyli pasmo 2,4 GHz, pasmo 5 GHz oraz dodatkowo pasmo 6 GHz. Te pasma wszystkie są kolonkowane po to, zbijane po to, żeby ta transmisja była o dużej szybkości, czyli tam jest gwarantowana transmisja do 9,6 gigabita na sekundę. Czyli dziewiątka i szóstka, znowu mamy 6, dziewiątka wiadomo, wzmocniona szóstka, 9,6, czyli następna szóstka. Wiemy, o co chodzi. Środkowym kanałem, tak dla ciekawostki powiem jeszcze, że dla 2,4 GHz dla pasma 2,4 GHz, przeważnie jeżeli kupujecie router, nie zmieniacie żadnych ustawień, jest również kanał 6, czyli kolejna szósteczka, tak? W paśmie 5 GHz jest to takim domyślnym kanałem jest kanał 36, czyli trójka i szóstka, co daje nam dziewiątkę, czyli znowu mamy 6. Tak, jakby nie było. Dziewiątka to nic innego jak w numerologii wzmocniona szóstka. Także tutaj, jeżeli ktoś chciałby się pobawić w przeliczanie kanałów, wartości tych kanałów, to również są piękne kwiatki, ale to już zostawię może tym, którzy są bardziej wtajemniczeni i wiedzą cokolwiek o numerologii oraz tym, co nas tutaj, tym, czym nas system Matrix, czym technologia nas tutaj traktuje. Także moi drodzy, technologia jest piękna, daje bardzo duże możliwości, ale mimo wszystko musimy starać się być czujnymi. Czujnymi na tyle, żeby potrafić z tej technologii korzystać. Najgorsze jest to dać małpie brzytwę. Dając małpie brzytwę, możemy spodziewać się różnych scenariuszy użycia tej brzytwy. I tak również jest właśnie z tą technologią bezprzewodową, z technologią Wi-Fi. Większość ludzi zauważyłem, że większość ludzi zwraca bardziej uwagę na telefonię komórkową 5G. 5G nas zabije, 5G nas, nie wiem, steruje i tak dalej, i tak dalej. Moi drodzy, większym problemem w tej chwili jest Wi-Fi i pasmo 6 GHz, ponieważ większość tych urządzeń jest w bezpośredniej bliskości nas. Stoi bardzo często koło łóżka, gdzieś tam koło biurka i to powoduje transmisję, że my przebywamy w tym polu elektromagnetycznym o bardzo, bardzo dużej wartości przez długi czas. W biurze, w szkole, w domu, w hotelach. Także to jest bardzo, bardzo groźne. Jakie jest oddziaływanie pól elektromagnetycznych na nasz organizm?
To każdy powinien z was pamiętać nawet z fizyki w podstawówce. Szkoła podstawowa, fizyka, klasa 7, 8. Termiczne oddziaływanie, czyli wiadomo, smażenie, tak jak w mikrofalówce wkładamy sobie kurczaczka, częstotliwość 2,4 GHz plus minus, kurczaczek za chwileczkę jest piękny, rumiany, pachnący, usmażony. Tak samo również, to jest z nami. Jeżeli siedzimy w takiej mikrofalówce, zamknięci w tej przestrzeni, gdzie te fale elektromagnetyczne, e, przechodzą przez nas, na nas, oddziałują na nas termicznie, również w pewnym sensie, jesteśmy poddani takim działaniom, podobnym działaniom jak w mikrofalówce. Wiadomo, wartości tych pól są dużo mniejsze może, jak w mikrofalówce, punktowo, ale czas przebywania może być dużo, dużo dłuższy. Czyli w mikrofalówce ustawiamy coś na minutę, na 2, a my przebywamy w takich polach elektromagnetycznych często latami. Także sumie summarum, kurczak wcześniej jest upieczony, my troszeczkę później. To jest takie oddziaływanie typowo termiczne, czyli tematy raka skóry, wysychania oczu. To są takie pierwsze objawy właśnie, zbyt długiego przebywania w zbyt wysokich poziomach pól elektromagnetycznych. To jest wysychanie właśnie oczu, suche oczy, utrata wzroku, te tkanki właśnie miękkie, w postaci oczu, e, wysychanie ust. Te właśnie tkanki miękkie, one jako pierwsze odczuwają, właśnie oddziaływanie termiczne. Następnym to jest, e, oddziaływanie związane z przenikaniem tych fal przez nasze ciało, czyli jak one przenikają przez to nasze ciało, drgając, wprowadzają, zmianę w częstotliwościach w naszych wewnętrznych, rytm serca. e, Wiadomo, nasz organizm to jest nic innego jak 80% wody. Ta woda również zostaje poddana oddziaływaniu tej właśnie fal elektromagnetycznych o różnych częstotliwościach, bo tak jak powiedziałem, e, przyjmijmy 5G, to są częstotliwości od 800 MHz do 3,5 GHz. Jeśli chodzi o Wi-Fi, jest to 2,4 GHz, czyli 2,4 również to jest 6, jakoś tak się składa, do 6, prawie 7 GHz. Czyli notabene w tej chwili pasma te Wi-Fi mają dużo wyższą częstotliwość niż pasma używane przez właśnie telefonię komórkową. Wiem, planowane są pasma wyższe w postaci 10 GHz, 21 GHz i 30 GHz w telefonii, ale te pasma jeszcze niestety, na szczęście nie są uruchomione na szeroką skalę, więc większym problemem na dzień dzisiejszy, w którym nagrywam ten program, są właśnie, routery, nowe routery, szczególnie te nowe routery Wi-Fi, chociaż stare wcale nie są lepsze. Też się należy wyłączać, unikać, jak najmniej używać. Moi drodzy, i teraz tak jeszcze na samo zakończenie, apel do rodziców, którzy posiadają dzieci, małe dzieci, szczególnie małe dzieci do 7 lat. Moi drodzy, często jest tak, że dzieci, przebywają właśnie w polach, bardzo silnych polach elektromagnetycznych. Oddziaływują na nich bardzo duże wartości tych pól, co może doprowadzić do dużych, komplikacji w przyszłości dla tych dzieci. Oprócz tego zmęczenia, problemów ze snem, bólów głowy, problemów z koncentracją, subtelnych zmian w funkcjonowaniu układu nerwowego,
potencjalnego wpływu na metabolizm komórkowy, bo również takowy jest. Czasami brak apetytu, czasami czasami różne inne patologie, które właśnie rodzice diagnozują u swoich dzieci i później próbują je leczyć farmakologicznie u lekarzy. Często pochodzą właśnie od zwykłego przebywania właśnie ekspozycji tych małych organizmów na duże natężenia pola elektromagnetycznego. Wiadomo, dzieci nie mają jeszcze wykształconych mózg, prawda, jest prawie odsłonięty, ta czaszka nie jest aż tak gruba, tak twarda jak u dorosłych ludzi. Także moi drodzy, zwracajcie uwagę szczególnie na dzieci, żeby nie miały jak najmniejszy kontakt. Wyłączajcie wszelkiego rodzaju urządzenia bezprzewodowe, te tak zwane nianie bezprzewodowe, to jest też następny koń trojański, który no, gdzieś zazwyczaj leży blisko głowy takiego malucha i, i tak naprawdę promieniuje. Często nianie z, z wideo, czyli z kamerą. Ten strumień wideo jest wymaga dużo większego zaangażowania pasma, czyli natężenie pola jest dużo większe jak sam głos, prawda? Także rodzice, jeżeli nie chcecie pozabijać własnych dzieci, to bardzo proszę, skorzystajcie z tych wcześniejszych moich rad. Czasami wystarczy wyciągnąć głupią wtyczkę z gniazdka, zmienić coś na przewód, router odstawić zupełnie gdzieś daleko, żeby był daleko od sypialni, daleko od pokoju dziecięcego. Także czasami nie trzeba wiele, a można uratować naprawdę wiele. Moi drodzy, i to by było na tyle dzisiaj. Dziękuję ślicznie za uwagę. Życzę wam, żebyście się uwolnili od tej zabójczej sieci, uwolnili się od tych słuchaweczek na Bluetooth promieniujących, klawiatur bezprzewodowych promieniujących i innych zabójczych urządzeń, które niestety nam nie służą. Pamiętajcie, nie dajcie się zabić, dbajcie przede wszystkim o swoje dzieci i do następnych. Zapraszam. Hej, hej.